pokażę Wam, jak udało mi się odzyskać moje konto Epic Games, które zostało kiedyś skradzione, zhakowane. Tak naprawdę sposobów jest kilka, lecz ja Wam pokażę ten jeden, przez który udało mi się finalnie odzyskać konto. Próbowałem na różne te sposoby, lecz ten był skuteczny. I zauważyłem, że mało kto o nim mówi po prostu na innych filmikach. A więc tak, wchodzimy sobie na stronę Epic Games. Koniecznie musicie ustawić język angielski. Czemu? Już Wam pokazuję. Wchodzimy sobie tutaj Fortnite. Tutaj skontaktuj się z nami. I w tym miejscu możemy dokonać swojego zgłoszenia. I jeżeli mamy ustawiony język polski, czy jakikolwiek inny, to mamy tutaj tylko opcję prześlij zgłoszenie mailowe. I jeżeli zrobimy to w ten sposób, to też jest w porządku, też tak można zrobić, tutaj opisać swój problem, tutaj dać pliki z różnymi dowodami, informacjami szczegółowymi, lecz wtedy o wiele dłużej zajmuje odpowiedź Epic Games, tak jakby. Więc ja Wam pokażę ten szybszy sposób i który u mnie był skuteczny. Wybieramy sobie język angielski. Możecie po prostu korzystać z tłumacza, wtedy przez to wszystko da się załatwić. I teraz, jeżeli wybrałem język angielski, wyświetliła nam się opcja, której na języku polskim nie ma, czyli jakby czat na żywo z prawdziwym pracownikiem Epic Games, z Epic Games Support. Teraz akurat, jak widać, nie mogę kliknąć w ten przycisk, ponieważ nie ma po prostu wolnych pracowników. Za dużo osób jest na czacie, ale to po jakimś czasie się zmienia. Po prostu trzeba czekać, patrzeć. Przed chwilą jeszcze jak patrzyłem przed włączeniem nagrywania, to akurat mogłem kliknąć. Zauważyłem, że w godzinach wieczornych, tak po 21 u mnie to tak było. Najczęściej był po prostu ten czat wolny, ale to jest naprawdę różnie. Wtedy rozpoczynamy sobie ten czat. Wpisujemy sobie na przykład tutaj coś w tym stylu. Wybieramy sobie platformę, Fortnite, konto Epic Account, tak. I wtedy dajemy sobie Start a Live Chat. Wtedy przenosi nas tutaj na czat z prawdziwym pracownikiem. I wtedy opisujemy swój problem, że ktoś ukradł nasze konto, czy tam zhakował. No i wtedy ten pracownik zaczyna pytać o różne szczegóły, czyli takie jak jaki był pierwszy e-mail na tym koncie, o takie szczegóły, które mają udowodnić to, że jesteście twórcą tego konta. Nie musicie być właścicielem, musicie być twórcą. U mnie wyglądało to w ten sposób, że miałem dostęp do swojego pierwszego e-maila, na którym zostało założone konto, ale nie miałem dostępu do e-maila, z którym konto było połączone do tej poczty. Więc wystarczy, że macie po prostu dostęp do poczty pierwszej, która była na tym koncie. I wtedy na tej poczcie macie dużo takich szczegółowych informacji, które dużo mogą zmienić, takich jak po prostu kiedy konto zostało założone, czyli podajemy dokładną datę wraz ze screenem, kiedy na przykład, o to nie to, kiedy na przykład dodaliśmy jakiegoś Twitcha, kiedy połączyliśmy z Twitchem, kiedy połączyliśmy na przykład z PlayStation czy tam jakimś Xboxem, jakieś stare numery faktur, tam jakby dowodów płatności, sposób płatności, w jakim płaciliśmy kiedyś. No po prostu jak najwięcej informacji piszemy na tym czacie. Oni to wszystko sobie zapisują i wtedy jest dużo większa szansa na udowodnienie tego, że jesteście twórcami konta. U mnie było wiele niepowodzeń, czyli kilka razy, zależy od pracownika Epic Games, z którym piszecie tak naprawdę, czy który się zajmuje tą sprawą. Ja próbowałem kilka razy. Za pierwszym razem odpisali mi, że informacji jest za mało, że nie mogą udowodnić. Za drugim razem znowu to samo i tam bodajże za trzecim razem w końcu bez problemu, chyba po tygodniu, tydzień zajmowała ta sprawa, udało mi się odzyskać moje konto i dostałem taki właśnie e-mail jak tutaj do 17 stycznia, a ja tam 10 bodajże zacząłem właśnie ten trzeci raz. Podjąłem się trzeciej próby. Dostałem taki e-mail, zresetuj hasło po prostu i normalnie zresetowałem sobie hasło na tym koncie, zmieniłem sobie wszystkie dane i odzyskałem swoje stare konto. Co najlepsze, przybyło normalnie mi skinów, bo
osoba, która na tym grała, na tym koncie, która mi to ukradła, jakby zhakowała, kupowała po prostu skiny i to wszystko zostaje. Jeżeli na przykład nie macie dostępu do swojego, do tego pierwszego e-maila, na którym konto zostało założone, to też jeszcze nic straconego, zawsze można próbować. Po prostu piszcie na tym czacie i wszystkiego się dowiecie. Jak najwięcej szczegółów spróbujcie po prostu sobie po prostu przygotować. Jak najwięcej dowodów na to, że jesteście twórcami konta i no i oczekujcie, ja Wam życzę powodzenia. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze do mnie, no to możecie pisać w komentarzach. Zawsze mogę jakoś pomóc z tym odzyskaniem konta i to wszystko.